Ja pierdzielę. No trochę brakuje. Ten jest taki bardziej do kościoła. Hejka wszystkim na naszym kanale, witam was w wyjątkowym dla mnie odcinku, ponieważ jest to unboxing mojego nowego motocykla Enduro, którym będę jeździć po lesie, po torach. Dlatego bardzo się cieszę, że już przybyła do mnie ta maszyna i będę mogła wam ją pokazać. A jest to KTM 250 EXCF z roku 2023, ponieważ ja nie lubię przepłacać. Dlatego kupiłam poprzedni rocznik i zaoszczędziłam dzięki temu dużo pieniędzy. A jak wiecie, ja nie jestem jakimś tutaj zawodowym riderem, dlatego myślę, że ten rocznik w zupełności mi wystarczy. Tak więc nie przedłużam już i zabieramy się za unboxing mojej fury, która jest już tutaj na miejscu. Wow, to ona? Patrzcie, tutaj. Czarny ten motor jakiś. Tutaj jest fura, która już do mnie przyszła i będę zabierać się za jej rozpakowanie. Chyba przydałby ci się nożyk. Tak, mordeczki, tak więc tak się prezentuje ostryczowana fura. Zabieram się za pierwsze cięcie. Jak widać, odsłania nam się tutaj po prostu rama mojego KTM-ika i jest bardzo ładna, ponieważ jest pomarańczowa. Rok temu kupowałam 450 i właśnie nie kupiłam tego modelu ze względu na to, że był o 8000 droższy. Ale przyszedł do mnie i ten model w tym roku. I to jeszcze tańszy. Już widać praktycznie cały motocykl. Mi z tych trzech roczników najbardziej podoba się właśnie ten. Jeżeli chodzi o kolor plastiku. Wygląda zajebiście. Dali nawet paliwko. I co powiesz, Fura że... jest. Co powiesz o siedzeniu, bo rok temu było niebieskie. Teraz mamy czarne. Teraz mamy czarne. Osobiście wolałabym pomarańczowe. To nie jest gripper. Na pewno będzie mi się tutaj ślizgać dupal. Więc możliwe, że sobie to siedzenie oprzyję jakimś innym oprzyciem po prostu. Jak widzicie, na ten moment motocykl jest bardzo wysoki. Jak widzicie, jest mi potąd, więc popatrzcie tutaj, jak to wygląda na ten moment. Tak samo jak przy każdym nowym. No jest po prostu o wiele za duży na mnie, dlatego na pewno zostanie obniżony na zawiasie. Więc możecie się spodziewać takiego odcinka, więc koniecznie zostawcie subika, żeby być na bieżąco. Właśnie dojechaliśmy na nasze miejsce, w którym powiem wam coś więcej o tym motorku. Co ciekawe, nawet podczas tej krótkiej przejażdżki spod moich rodziców domu tutaj na tą łąkę zauważyłam, że ten motocykl jest jak taki bardziej rower w porównaniu do mojej 450. Tak też słyszałam od bardziej doświadczonych riderów, że właśnie 250 to całkiem coś innego niż 450 w odczuciu, mimo że waga za dużo się nie różni. Tutaj macie ile waży 250 i ile waży 450, a mimo to odczucie jest takie bardziej przy 250, jakby to był rower. Ci, którzy oglądali Q&A, wiedzą, że sprzedałam KTM 150. Sprzedałam go dlatego, bo chciałam po prostu spróbować swoich sił czterosuwem w lesie. Już tam przejeździłam 130 motogodzin około tym KTM dwusuwem. Rok temu też kupiłam 450 i na Supermoto sprawdza mi się ona mega i jestem bardzo zadowolona i po prostu wolę jeździć
na czterosuwie, jeżeli chodzi o supermoto i po prostu pomyślałam, że może w lesie też będzie mi się fajniej jeździło, jak się przyzwyczaję do czterosuwa. Dlatego też postawiłam na najmniejszego z czterosuwów dostępnych na rynku enduro. Kupiłam tą oto 250. Proszę przywitać mi Cichola, który tutaj przybył do nas. Kondycja w dupie. Ej, ty tutaj przyszedłeś na nogach? Biegłem. Całą tutaj drogę? No, stwierdziłem, że się nie pierdolę teren. I co mi Cichol sądzisz o mojej najnowszej furze? No ładnie. Wygląda ładnie. Tak nie obrażając twojego katemika, ten wygląda ładniej. No, ten ma Tak? więcej pomarańczowego, no nie? Niż No. 125. To nówka, wiadomo, że wygląda ładniej. Ale ogólnie, Twój jest rok wcześniejszy? nie ten sam rok. Mój jest rok nowszy. Mi się te bardziej podobają. I patrzcie, ma tutaj ramę pomarańczową. Ty masz taką ramę? Nie, ja mam czarną. No właśnie, no to jest ogromny plus. Ogromny plus. To dali, żeby zachęcić na koniec właśnie tego modelu, żeby pokupowali. Tak, ten jest naprawdę prześliczny z tą pomarańczową ramą, powiem wam szczerze. Więcej pomarańczowego niż w tym roczniku 2024 i ogólnie dla mnie to jest jak najbardziej na plus, ponieważ mi się wydaje, że ten rocznik 2024, szczególnie ta krosówka, za dużo białego tam jest po prostu, moim zdaniem. Zobaczcie sobie nowy filmik, jak motor przyszedł i wtedy oceniajcie, czy jest ładniejszy, czy nie, a nie teraz jak wygląda po roku Ale ja czasu. oceniam jak przyszedł. Tamten ma za dużo białego. Ty już ten ma nawet nie więcej pamiętasz, jak on pomarańczowego. wyglądał. Bobasów coś mają w sobie, nie? Coś ma? Tamten jest taki bardziej agresywny, ten jest taki bardziej na miasto, a Ten jest taki bardziej do kościoła, do a kościoła, no. tak, ten jest taki bardziej do kościoła, A tamten ten jest Wiktoro. kurde po lesie, Tak. typowo. Jest przepiękny ten motor w tej kamerze. Różni się zawieszeniem. W krosówkach ogólnie już nie, że teraz najnowszy model, tylko już wcześniejszy. Już od jakiegoś czasu mają powietrzne zawieszenie. Tutaj jest zawieszenie Explore, zwykłe, normalnie olejowe, sprężynowe. Z tyłu mamy tutaj PDS, czyli to oznacza, że amortyzator jest przykręcony bezpośrednio do wahacza, a nie tak jak w krosówce, że tu macie jeszcze taką kołyskę i dopiero wtedy. Ogólnie jak się ma tę kołyskę, to jest jakby większy skok amortyzatora, tu jest trochę mniejszy, ale KTM stwierdził, że enduro wystarczy i nawet kolejny rocznik, ten najnowszy i pewnie nie wiadomo jak długo jeszcze będą na tym PDS-ie. ProRiderzy jeżdżą i wygrywają Mistrzostwa Świata, więc widocznie się sprawdza i jest ok. A tak poza tym różni się czym? No tu jest dużo większy zawias, no silnik wiadomo jest inny, bo tam jest krosówka, a tu jest enduro i 125, tu 250. Tamten silnik jest dużo mocniejszy, dużo agresywniejszy, ten jest taki dużo łagodniejszy. Różni się tym, że tutaj mamy lampy, tam lamp nie ma. A tak poza tym, no to wiadomo, 4 osób i 2 osób, no to jest ta To główna wszystkim się różnica. różni, Tak. silnikiem. A tak poza tym różni się praktycznie wszystkim, bo ten mój motor to już jest nowy model, ma inną ramę, ogólnie inne zawieszenie, w ogóle inna konstrukcja całkowicie, tu jest dużo większa bomba niż tu. Wszystko jest praktycznie inne, więc no jest bardzo dużo różnic. Patrzcie co tutaj jest jeszcze. Normalnie jest taki kluczyk, którym można sobie zablokować kierownicę. Ten kluczyk jest tutaj i można sobie zablokować kierownicę, tak żeby niby ktoś nie ukradł, wiesz o co chodzi? Tak jak ty sobie możesz w skuterze zablokować kierownicę No. albo w aucie. No to wystarczy przenieść motor. Tak. Patrzcie tutaj. Dobra, tutaj. patrzcie, ogólnie nie wiedziałem jak to działa, ale działa to tak, że tutaj przekręcamy kierownicę na maksa w tą stronę, tak żeby było widoczne ten właśnie coś na kluczyk. Patrzcie, przekręcamy, wciskamy, spowracamy kluczyk i wyciągamy. I kierownica jest zablokowana. No nie da się przekręcić, no chyba żeby się wyłamało ten zamek. A właśnie jak to jest odpalić możesz, nie? No, patrzcie. Na kole jedziesz i chuj spierdalasz. O, słyszycie co mi Cichol mówi? Patrzcie, jadę, odpalam. Prawie mi się wywalił. Szkodzilla, jak ci się wywali, to wiesz, Dobra, daj mi Cichol kluczyk, bo kurde tak się nie da jechać. koszty mogą cię przygnieść. To ciężko tak. Trzymaj. Gorzej jakbyś spadł z tego dęba. Coś pięknego motorek. Mogę go Szkodzilla wziąć. No tak jechał ładnie, działa. Strasznie jest miękki.
Zaraz wam pokażę, jak duży on na mnie jest. Tak to wygląda. No szkoda na jedną nóżkę. Widać tam drugą nogę. No trochę brakuje. Nie doboży lata w powietrzu. Tak. Dobra, Kai Roli też jest niski. A ja... Kurwa, mam 1,80 m. A, jednak nie jest niski. Ci wszyscy proriderzy to raczej są wysocy goście ogólnie. Ale ja nie jestem proriderką. Ogólnie na pewno wam tak, kupić taki motor i trzymać go w garażu. Tak. No nie. Dobra, to jedziemy się przebrać i przetestować moto w terenie. Tak jest. Ja pierdzielę. No ale wróć. Kurwa, ta wysokość jest straszna. Poszła wieżyny. O kurwa! Spadłem! Pojechaliśmy na stację, mamy normalnie 20 litrów ropy. I pierwsze tankowanko. Wow! Sorry. Kurwa, jakby tam podstawił ten wiaderko pod to by Coś by jeszcze nazbierał. zbierał. Ostatnie przygotowania do wyjazdu. Jedziemy takim oto składem. Kładzik, KTM-ik numer 1 i KTM-ik numer 2. Pokażę wam teraz różnicę między plastikami w Wiktora Crossówce 2024, a to wygląda, tak wygląda Enduro KTM 2023. Powiedzcie, który design wam się bardziej podoba? Bo mi osobiście się podoba ten bardziej. Ponieważ tutaj jest więcej białego, ale widzicie, tutaj jest pomarańczowe siedzenie, tutaj jest czarne. Bierzemy plecak. Gorszy. Czy nie? Mordy jest ponad 1,5. Dajemy 0,5. Tak, spuszczamy powietrze z koła, dlatego że po prostu tak jest dużo trudniej. Nie ma trakcji. A ja lubię mieć mało powietrza. Mordeczki, w KTM-iku jeszcze jest dużo tak naprawdę rzeczy do zrobienia. Trzeba będzie go obniżyć, bo w tym momencie no on po prostu nie nadaje się na mój motor, ponieważ mam 1,64 m. Jest tragedia. Trzeba będzie założyć tublisa, osłony różnego rodzaju. O, wiatraczek trzeba będzie założyć jeszcze. Akurat mamy w domu, więc... Akurat już mamy na pozycji wiatraczek, więc to nie jest problem. Osłono na chłodnicę to też założymy. No dużo rzeczy tutaj jest do zrobienia. Także koniecznie subskrybujcie nasz kanał, bo na pewno zrobimy kolejny odcinek z tego, jak właśnie i obniżamy KTM-ika i zakładamy te wszystkie dodatkowe rzeczy.
weszliśmy właśnie do lasku. Pierwsze testy KTM-ika za mną i ogólnie jestem bardzo zadowolona, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że jeździ mi się lepiej niż na 150, a dokładniej będzie mi się lepiej jeździło, jak motor będzie już obniżony, bo w tym momencie troszkę mnie to blokuje w głowie, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to od razu spadam i sobie w żaden sposób nie mogę pomóc. Bo teraz, tak jak widzicie, jak się opieram, to ja sobie tutaj bardzo mądrze ustawiłam motocykl, żeby móc sobie właśnie oprzeć nogę. Ale jak jestem na prostym, czy coś w tym stylu, nie wiem, jakieś kamienie trzeba się podeprzeć, to nie ma szans, po prostu nie ma szans. Jeszcze wiecie, jadę teraz na tym normalnym, oryginalnym siedzeniu, ono jest jeszcze wyższe. Ja mam w domu normalnie takie na zmianę, wycięte, więc to na pewno będzie założone i jak będzie obniżone o te co najmniej 6 cm na zawiasie, to też będzie dużo, dużo lepiej. Godzilla się przymierza. Gdzie tu jest trial technik normalnie. To ma dół, właśnie mnie ten 125 w ogóle to nie ma dołu, chłopie. Jak nie idziesz po sprzęgle, to w ogóle nie rusza praktycznie. Ogólnie to są bardzo jakieś takie łatwe podjazdy, ale biorąc pod uwagę właśnie to, że on nie jest obniżony i ja mam świadomość tego, że jak ja nie wyjadę, to rzucę tym motorem. On jest brand new i cały będzie zaraz pokiereszowany i porysowany, dlatego po prostu jak na razie tylko chcę sobie tak delikatnie pojeździć, a jak już będzie motocykl po prostu obniżony, to dużo lepiej będzie mi się jeździło, bo już się nie będę tak bać, że jak ewentualnie, nie wiem, nie wyjadę, to nie będę miała nawet jak sobie pomóc. A cię wyjebało. Przeskoczyłem i przyjechałem w ten 5. Widziałem go. Nic mi nie jest.
przyzwyczaić. Ogólnie tutaj jest taka droga, na której znosi, nie jest za szeroko, jak widzicie, i przez to też nie mam dużego pola do manewru. Jak mnie na przykład znosi, to już muszę po prostu przestać jechać na kole, ale jest to dla mnie bardzo podobne do 450 jednak. Jest spoko. Właśnie widzę, że zawias jest mięciutki, bo tutaj dałem gumkę do góry i podczas takiej zwykłej jazdy po lesie, jak widzicie, praktycznie dobiło gumeczkę do samego dołu To tutaj. jest na pewno większy niż Supermoto. Nie wiem, ile jest klików ustawione, Tak, no. pewnie jest gdzieś na pół. I ma mniej mocy. Teraz trójeczka i kurczę na balansiku, nie? No nie, to nie jest ty. Było wykręcone 15 klików, także teraz jest skręcone na full, więc teraz powinien być twardszy. To nie jest sione. I co, jak się jeździło? W sensie, jakie jest porównanie motorów? Silnik był ten sam, zawieszenie było inne, bo była kołyska i to była Husqvarna, ale ogólnie jeździ się fajnie, tylko po prostu tu jest zawias dużo większy, do lasu idealny, nie to co w 125. Masz twardy, nie? No do lasu idealny, taki mięciutki, że fix. Ale jednak jak wsiadłem na niego, to ten 400 ma dużo mocniejszy dół. Aż trochę ręce bolą od tego pierwszego momentu, co szarpie tak. Bolą, no, i od trzymania sprzęgła cały czas. No, ale zajebiście się jeździ. Powiem szczerze, że No ale nie idziesz jak na Hondzie. no jeszcze nie właśnie, bo długo nie jeździłem na Huśce, odkąd ją sprzedałem, minęło dużo czasu. Przez ten czas w ogóle nie jeździłem na dużym motorze. Musiałbym dać sobie, myślę, że kilka motogodzin na przywrócenie umiejętności. Patrzcie tutaj. To jest taki wyłącznik, no nie? I po tej stronie też jest wyłącznik. Po co? Nie wiem. A patrzcie w ogóle, jak tutaj ten rozrusznik jest daleko, że ja na przykład trzymając tu rękę w ogóle nie jestem w stanie sięgnąć Powinno do być tego na odwrót. rozrusznika. Więc to też trzeba będzie tutaj stuningować. Fura przyszła do mnie ze sklepu Liberty Motors we Wrocławiu, także bardzo się cieszę, że udało mi się ją tam znaleźć. To już była ostatnia sztuka z roku 2023, więc miałam szczęście. I co? Wszystko przeszło bezproblemowo, przyszła do mnie razem z wysyłką, nie musiałam jeździć do Wrocławia i każdy ma tak naprawdę taką możliwość, żeby sobie zamówić motocykl od nich i przyjdzie Wam do domu. Także serdecznie polecam, bo tak naprawdę chłopaki spisali się na medal. U nich w sklepie możecie znaleźć różne marki motocykli, takich jak na przykład Ducati, BMW, Husqvarna czy właśnie KTM. Piaggio. Piaggio. Wszystko tak naprawdę możecie sobie zobaczyć u nich na stronie libertymotos.pl i tam Was odsyłam, ponieważ jestem bardzo zadowolona z obsługi, więc polecam. Nie wiem jak wy, ale już jadę po swój nowy motocykl do Wrocławia i będę zastanawiał się, czy wybrać Ducati czy KTM-ika. O kurde, duża rozbieżność. Duża rozbieżność. Może KTM lub Husqvarna? Albo troszkę. Chcesz jeszcze przejechać, Miecichol? Jak chcę. No przejedź się. Ja się boję nowych motocykli. Przejdź się, zobacz jak się jeździ. Miecichol, trenowałeś na pitbike'u, rozjebałeś pitbike'a. Tego nie możesz rozjebać, ale możesz spróbować przejechać się na kole. Nie chcę. I co powiesz? Mam mocy dużo. Fajnie się jeździ?
No ale tak wiecie mówiliście, jakbyś chciał postawić go na demo, to chłopiarz wydziera ręce do przodu. Nie, Ale no fajnie, już zawieszenie mi się strasznie podobało, jest takie kurde, płynne, no nie? na las by było kozak na maksa. No ale na drogę sądzę, że nie. No nie. Twardsze jakby Czego było. fajne właśnie. No ale mega, jedziesz po trawie i... Mordeczki, to już koniec dzisiejszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał unboxing i co sądzicie o mojej najnowszej furze. Mam nadzieję, że wam się podoba, ponieważ mi bardzo. Także my się już z wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.